Witajcie na kanale Maja w podróży. Właśnie wylądowaliśmy w Ulaanbaatar, stolicy Mongolii, które często określane jest mianem najbrzydszej stolicy na świecie. Jest to poniekąd prawda, ponieważ jest to miasto dosyć brzydkie o postsowieckim klimacie, gdzie wieżowce mieszają się z jurtami. Jurty zresztą położone są głównie na przedmieściach, gdzie mieszka ludność pracownicza. Natomiast w centrum, oprócz wieżowców, znajdziemy również świątynie buddyjskie, jak również pałace dawnych władców Mongolii. Nasza właściwa podróż po Mongolii rozpoczyna się od odebrania samochodu na lotnisku od człowieka, z którym skontaktowaliśmy się już kilka miesięcy wcześniej. Nasz samochód wyposażony jest w napęd na 4 koła, który jest niezbędny, żeby przemierzać szutrowe mongolskie drogi. Oprócz tego ma kierownicę po prawej stronie, ponieważ wiele samochodów w Mongolii jest sprowadzane, m.in. z Japonii. Cheers, okay? Down tent, yes. Then we will give you another one tent, okay? Okej. No, Tutaj z przodu Gerd, czyli bo na niego było auto, no i tutaj mają bardzo dużo samochodów z kierownicą po prawej stronie, bo sprowadzają je. airport. Ciekaw jestem bardzo tego mieszkania. Co? Nie mieli czego? Tego nie będzie. W środku, bo A, blok nie zapowiada standardu, ale zobaczymy. Zapraszam. W środku. no, widoki. Mongolskie osiedle. U was jest jak... O, co? Tu tyle przestrzeni. 8 łóżek. 8 łóżek, tu jest kuchnia, beczka i kuchnia. O nie, płyta, tego się obawiałam. Nie zrobię sobie kawy rano na kafeterce. Tu nie ma gazu? Nie, bo jest płyta. A ja mam kafeterkę taką na ogień, ale nie wiem, czy to jest indukcyjna, czy po prostu się robi gorące, jak myślisz? Myślę, że to jest po prostu gorące. Okej, to tym lepiej dla mnie. Standardy Łazienka. jak w polskich latach 90. No i łazienka. O kurczę. Tego się nie spodziewałam. Jak u cioci. No. Tak jak u cioci, ale przed remontem. Stosy porysy po prostu. Skąd ty masz tyle pieniędzy? Skąd on ma tyle pieniędzy? Pracuje się ma. Jest w Mongolii. Ja jestem z Zagozden, ja zainwestuję Maja w twój kanał 100 000 na 30% udziału. 30% to za dużo, proszę cię. Tu Greekami mnie nie przekonasz. Tak mi się też wydaje. No zależy ile by ich było. Bo też mam, tylko jeszcze nie wiem o tym. Niebiescy 1000. Tak. Zieloni na bank. Zieloni 800. Licencji. Bez licencji? Mongolską walutą są tugriki. To bardzo słaba waluta, ponieważ 1000 tugrików to nieco ponad złotówka. Co, pierwszy spacer po mieście Ulaanbaatar. Tak. Wrażenia są takie, że zalatuje tu Związkiem Sowieckim, znaczy radzieckim, przepraszam. Tak. Mimo, że Mongolia nigdy w nim nie była, ale udało im się zachować ten klimat. Tak, Bo wszystko jest w cyrylicy, chociaż to jest takie triki, bo człowiek próbuje czytać w tej cyrylicy, a potem i tak nic nie rozumie. Mongolski jest w ogóle nie do ogarnięcia. Jakiś targ. Tu pani ma banany. Mamy 10 lipca i pogoda jest taka, powiedziałabym, krakowska, bo 24 stopnie, powietrze suche i w nocy powinno być chłodniej, ale myślę, że w mieście nie będzie aż tak dużej różnicy temperatury. Także słoneczko mocno przygrzewa, cały czas się mruży, już rozumiem, czemu tutaj mają skośne oczy, naprawdę to rozumiem. Dzisiaj jest przeddzień święta Nadam, więc panuje w mieście wielki ruch i rozgardiaż, bo wszyscy się szykują do tego święta. Co więcej, różne instytucje są zamknięte, na przykład bank czy kantory. Musieliśmy wymienić na przykład pieniądze na lotnisku. Musieliśmy na przykład kupić kartę SIM też już na lotnisku, ale kurs był w porządku, w ogóle nie był jakby przesadzony. Jesteśmy właśnie w centrum miasta, na placu Suche Batora. To bardzo ważna osoba w mongolskiej historii, ponieważ poprowadził armię mongolską przeciwko Chińczykom i dzięki niemu Mongolia uzyskała niepodległość. Udało nam się trafić na święto flagi i
Czekamy, aż orkiestra zacznie grać, ale coś długo czekamy. Wszyscy tutaj wyczekują z aparatami w dłoniach. Nie ma na tyle ludzi, żeby nie było widać, co się dzieje. Like, what does it mean, this, this gold sign on the flag? Do you know? My English is not good, and I think this politeness mean and peace, freedom. I think. Okay. I am Nauma people and I born in Cusco, Mongolia, countryside. My family is now in Nama. I am Okay. And how old were you when you started to ride a horse? How old were you? any Nama child young year, young age and Yes. from like a horse. Yeah. Okay. When you ride a horse in Mongolia, what do you do with your legs to push your horse there? Like, because in Europe we also have horses and the horses have language, like, we do like this. And in Mongolian, how do you do to speak with your horse? Mongolian horse is, I think horse is very smart. We are body language. For example, Yes. Yeah. This is my body, yeah. voice. You More to go faster. more faster. Yeah. And Just to this is very good Be sound. careful, and Mongolian horse Chew. go faster, become faster. And what to do to stop the Mongolian horse? Just stop, Okay. stop, and body Body? is Like not move it. okay. Body not move it. Uh-huh. Every horse is different. Yeah, of Different course. language. Every horse has different language. Different language. Yeah. Okay. It's so interesting. Yeah. Wyjeżdżamy właśnie z miasta i przy wyjeździe jest ogromny korek, bo wszyscy jadą na Święto Nadam, ale my się kierujemy na północ i jedziemy do takiego klasztoru, do którego być może trafimy. No, popadało i teraz jest trochę błotniści, trzeba to przyznać. No. Tam trochę rób zaliknięty. O kurwa, masakra. Pan nawet gorzej chyba. No właśnie jakiś lokal z nas zawrócił z drogi, nawet zatrąbił i podszedł do nas tylko po to, żeby nam powiedzieć, żeby nie jechać tam dalej i pokazał, którędy mniej więcej. Właśnie zbliża się taka straszna ściana deszczu. Ale widzieliście, jak ten deszcz tu działa. Przechodzą takie chmury, a potem odchodzą. Zresztą Strasznie się zabrzeżnie. przed nami
nami jest rzeka. Idziemy z Pawłem zobaczyć, czy w ogóle da się przez nią przejechać. I nasz przyjaciel Mongo też tu jest. Może on nam coś doradzi. Strasznie ślisko jest, po prostu jest mydło, bo co chwilę pada. Wjeżdżamy w takie chmurki. Jest trochę głęboko. Pociągniemy ich na holu. Nasi znajomi. Cofnij się. No. Witamy w Mongolii. Udało się. W końcu dotarliśmy do tej świątyni, do której tak długo jechaliśmy po wielkich błotach. Mamy nadzieję, że będzie jeszcze otwarta, bo planowaliśmy tu być nieco wcześniej, ale najpierw się długo wyjeżdżało z Ulaanbaatar, potem się trudno jechało po rozmokniętych drogach błotnistych, ale wygląda na to, że chyba będzie się dało wejść do środka. Będziesz kręcił? Tak się kręci tymi młynkami. Tutaj z kolei czuć strasznie mocną woń kadzideł. Zwłaszcza jak się zbliża do wnętrza tej świątyni. Buddyzm tybetański jest oficjalną religią Mongolii, a to dzięki Chingis Khanowi, który był bardzo tolerancyjnym władcą, o ile nie sprzeciwiało się jego panowaniu militarnemu. Komuniści zniszczyli potem większość klasztorów, ale ten, jak widać, zachował się do naszych czasów, mimo pewnego poziomu zaniedbania. Tutaj przed świątynią jest taka deseczka do kłaniania się. Młynki modlitewne są charakterystyczną cechą buddyjskich świątyń. Stanowią ekwiwalent wymówienia modlitwy, ponieważ na ich powierzchni albo pod spodem są wyrecytowane modlitwy. Jednak w ten sposób można pomodlić się wiele razy dużo szybciej, bo wystarczy zakręcić takim młynkiem. Klasztor, do którego docieramy po tej długiej drodze przez błota i wertepy, nazywa się Amar Bayaz Gland. Znajduje się niespełna 30 km od głównej drogi, ale przemierzamy tą trasę przez ponad 1,5 godziny. W zasadzie to, że klasztor ten znajduje się tak daleko od znanej nam cywilizacji, sprawia, że wydaje się jeszcze bardziej tajemniczy. Dzisiaj, moi drodzy, będziemy spać w jurcie. Tutaj dostaliśmy właśnie całą taczkę drewna, bo jest dosyć chłodno już dzisiaj. Ała, nawet ja się uderzyłam. Tak, dokładnie. Jeszcze bardziej dodaję takiego rysu amerykańskiego. Tak, kola i walizka. I walizka. No, wygląda rewelacyjnie. Nie mogę powiedzieć, że stałem kiedyś w jurcie. To teraz już będziesz mógł. Nawet mamy napalone. To jak pada. W ekskluzywnej jurcie nawet jest wtyczka do prądu i co więcej łapie nam tutaj internet nasz własny. Korzystamy z okazji, że jest bardzo ciepło w środku i suszymy zrobione wcześniej pranie. Dzisiaj nocujemy w tradycyjnej mongolskiej jurcie. Właściwie nie planowaliśmy takiego noclegu, bo wydawało nam się, że to może być jakieś do turystów premium, albo w ogóle nie myśleliśmy, że to możliwe, ale podjechaliśmy do tej świątyni. No i zobaczyliśmy, że tutaj stoją takie ustawione w rzędku jurty i są zaparkowane samochody, więc zapytaliśmy,
ocenę o dostępności. Okazało się, że są wolne jurty. Co więcej, taki nocleg nie kosztuje zbyt dużo, bo płacimy 220 zł za 5 osób, za 2 jurty. Jedna jurta 3-osobowa jest za 120, a jurta 2-osobowa za 100. Także deal się bardzo opłaca, zwłaszcza, że te jurty są bardzo przytulne. Tutaj w kominku buzuje ogień i noc jest trochę chłodna, więc trochę nam się nie chciało rozkładać namiotów. No, niby przyjechaliśmy pod namiot, ale jeżeli jest taka tradycyjna jurta, to wiadomo, że fajnie się w niej przespać. Byliśmy na kolacji w tutejszej restauracji i okazuje się, że naprawdę ciężko się dogadać w tym kraju. Nie tylko po angielsku i po rosyjsku, ale też po mongolsku, bo wszystkie moje próby rozmawiania po mongolsku kończą się fiaskiem. Chyba źle akcentuję te wyrazy, źle je wymawiam, bo nawet jak wydaje się, że zostałam zrozumiana, to potem się okazuje, że jednak nie. W ten sposób spędzamy spokojną noc w jurcie. Śpi nam się bardzo dobrze, bo ogień buzuje w kominku, a mimo że pada deszcz, to właściwie nie czuć tego, nie ma żadnego chłodu ani nic z tych rzeczy. Jurty, w których śpimy, to takie jurty turystyczne. Te tradycyjne jurty, w których mieszkają ludzie, często mają na przykład zdobione drzwi. Tutaj widać też zresztą, że one są umiejscowione na stałe, a nie są to jurty nomadów, bo mają takie betonowe podstawy. Po tej udanej nocy planujemy dalszą podróż. Musimy wydostać się spod tej świątyni Amar-Bayez Gland, zanim przyjdzie wielka ściana deszczu i znowu rozmyje drogi i będzie ciężko z niej wyjechać. Udaje nam się sprawnie pokonać tą drogę i mijając kilka owo na przełęczach docieramy do asfaltu, po czym kierujemy się dalej na zachód. Tutaj kończy się pierwszy odcinek, ten najbardziej cywilizowany, bo im dalej w Mongolię, tym więcej przygód nas czeka. Zostańcie na kolejny odcinek i subskrybujcie kanał.